Cześć, słuchajcie, dzisiaj bierzemy na warsztat naprawdę fascynujący temat. Zrobimy sobie taki przegląd materiałów o pewnej, powiedzmy, bardzo sprytnej, wręcz ukrytej maszynerii. To jest autonomiczna technologia, która właśnie w tym momencie dość mocno rewolucjonizuje sektor edukacji. I robi to uderzając prosto w tych największych graczy nastawionych na czysty zysk. Zobaczymy dzisiaj, jak bardzo zaawansowana architektura IT może służyć celom czysto etycznym i jak z ukrycia zmienia to całe środowisko. Zaczynamy! Na samym początku musimy zadać sobie jedno bardzo podstawowe pytanie. Kiedy uczeń rezerwuje lekcje, to kto tak naprawdę czerpie z tego największy zysk? No właśnie. Materiały, które dzisiaj analizujemy, rzucają tu bardzo ostre światło na etykę całego tego rynku. Obecnie rządzą nim ogromne platformy komercyjne, które w dokumentacji są nazywane wprost cyfrowymi rentierami. To tacy pośrednicy, którzy często zgarniają naprawdę wysokie, żeby nie powiedzieć haniebne prowizje. I to tylko i wyłącznie za to, że połączyli młodego człowieka z nauczycielem. I tutaj mamy potężny kontrast. Z jednej strony są ci komercyjni pośrednicy, dla których sam wasz kontakt jest już pretekstem do wystawienia rachunku. Z drugiej strony mamy model zaproponowany przez Fundację Talentyda i ich platformę Vocato. Ich podejście jest proste. Pobieranie opłat od samej edukacji dzieci i młodzieży jest po prostu moralnie niewłaściwe. Zgodnie z tą ideą, dostęp do platformy powinien być absolutnie darmowy, a 100% zysku za tę faktyczną edukacyjną wartość lekcji ma trafiać bezpośrednio do nauczyciela, z pominięciem jakichkolwiek rentierów. Przejdźmy więc do części pierwszej – architektura ukrytej maszynerii. Żeby w ogóle móc rzucić wyzwanie tym rynkowym gigantom, fundacja musiała zbudować coś potężnego. Stworzyli więc niewidoczną infrastrukturę o nazwie AP Points. Głównym założeniem jest tutaj tak zwane podejście AP First. Mówiąc prościej, to jest ogromna, ukryta maszyneria działająca jako usługa. Taki wręcz trójwymiarowy ekosystem, który, słuchajcie, integruje się niemal samodzielnie, błyskawicznie mapuje połączenia i tworzy natychmiastową, pełną orkiestrację procesów dla nowych produktów. I to wszystko bez jakiegokolwiek udziału ludzkich pośredników. Jak to właściwie działa w praktyce? Wyobraźcie to sobie jak perfekcyjnie zgraną orkiestrę. Najpierw mamy mapowanie API. Autonomiczne węzły same rozpoznają zewnętrzne systemy, na przykład bramki płatności takie jak Stripe czy środowisko WordPress. Potem od razu następuje autonomiczna orkiestracja. System sam składa te cyfrowe klocki w działający produkt. A na koniec cała ta architektura jest wdrażana w modelu multi-tenant. Co to oznacza? Że ten jeden centralny mózg może w pełni niezależnie obsługiwać nieograniczoną liczbę różnych szkół czy organizacji. Niesamowite, prawda? I to prowadzi nas prosto do technicznych konkretów. Mamy tu do czynienia z funkcjami na poziomie potężnych korporacji, czyli tak zwanym standardem enterprise. Jest pełna izolacja danych dla każdego klienta, bezpieczeństwo non-stop monitorowane przez zaawansowane systemy SIM, aktualizacje robione w locie bez przerywania pracy, no i obsługa własnych domen. To jest dosłownie technologiczna symfonia. I właśnie dzięki temu, że ta infrastruktura jest tak mocna, organizacja non-profit może jak równy z równym stawać do walki z komercyjnymi gigantami. Część druga naszej analizy – Vocato, czyli ominięcie pośredników. Skoro znamy już silnik, przyjrzyjmy się temu, co on napędza. Mówimy o systemie Vocato. Jego cel to przejęcie rynku pozaszkolnej edukacji artystycznej i absolutne wyeliminowanie tych cyfrowych rentierów, o których mówiliśmy. Świetnie podsumowuje to ten cytat z materiałów źródłowych. Cyfrowy posłaniec, analogowe serce. Chodzi o to, że cała ta szalenie skomplikowana technologia ma jedno główne zadanie. Ma po prostu zniknąć. Ma być zupełnie niewidoczna dla użytkownika, po to by 100% uwagi skupiło się na tej czystej, międzyludzkiej relacji na linii uczeń-nauczyciel. Spójrzmy teraz, jak ta cała etyczna filozofia przekłada się na konkretne finanse. Vocato opiera się na tak zwanym planie darmowym, co oznacza, że sama podstawowa mechanika rezerwacji jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich. Dla uczniów, rodziców i wykładowców. To jest fundament ich myślenia o swobodnym dostępie do edukacji. No dobrze, a co z zapłatą za samą lekcję? Tutaj wchodzi świetne rozwiązanie od Stripe Connect, mechanizm escrow. Środki od ucznia są bezpiecznie mrożone na subkoncie depozytowym i automatycznie wypłacane nauczycielowi dopiero wtedy, gdy lekcja faktycznie się odbędzie. Uczciwe i przejrzyste. A mechanika tego wszystkiego dopracowana jest wręcz perfekcyjnie. Zautomatyzowane narzędzia dbają tu dosłownie o każdy detal. Mamy synchronizację kalendarzy w czasie rzeczywistym, centralnie sterowane powiadomienia SMS przed lekcjami, szybkie wypłaty środków, a nawet możliwość budowania ogromnej cyfrowej sieci wielu połączonych szkół. Te wszystkie trybiki kręcą się tu w idealnym tempie. Vocato zachowuje się jak wirtualny dyrygent, który po prostu odczytuje partyturę napisaną przez ukrytą pod spodem zautomatyzowaną logikę silnika API Point. Przechodzimy do części trzeciej. Prawo do bezpłatnego dostępu.
To podejście fundacji do etyki nie kończy się jednak tylko na ucinaniu prowizji. Z materiałów przebija bardzo mocne przekonanie, że każdy ma fundamentalne prawo do swobodnego dostępu do edukacji i kultury cyfrowej. I tutaj pojawia się coś naprawdę genialnego. Moduł Access Point. Zamiast mozolnie i drogo przebudowywać całe strony internetowe, ten system za pomocą jednego prostego podłączenia API dosłownie wstrzykuje odpowiedni kod na stronę i natychmiast dostosowuje witrynę do najbardziej rygorystycznych standardów dostępności cyfrowej. Od razu pojawia się wysoki kontrast, integracja z asystentami głosowymi czy nawigacja klawiaturą. A żeby zrozumieć, dlaczego to jest tak niesamowicie ważne, zwróćcie uwagę na tę jedną konkretną liczbę z raportów. 87 milionów. Aż tyle osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami żyje obecnie w Unii Europejskiej. Wyobrażacie to sobie? I to właśnie dla tej gigantycznej grupy ludzi ta dynamiczna technologia nagle otwiera drzwi, które wcześniej były zamknięte. Daje im wreszcie pełny, wygodny wgląd w otaczającą nas edukację online. To robi naprawdę ogromne wrażenie. Część 4. Symfonia muzyki i kodu. Zbliżamy się powoli do końca naszego przeglądu, więc połączmy to wszystko w jedną fascynującą całość, bo tu pojawia się świetny wątek. Zastanawialiście się kiedyś, co sprawia, że to właśnie muzycy potrafią architektonicznie projektować tak bezbłędne systemy informatyczne? Kluczem jest ten cytat: muzyka to trening mózgu inżyniera. Założyciel fundacji, Wojciech Lewandowski, bazując na swoich niemal 30 latach doświadczenia zawodowego, naturalnie połączył duszę artysty z precyzją architekta oprogramowania. Bo wiecie, wbrew pozorom, skomplikowane nuty i zawiłe linijki kodu mają ze sobą znacznie więcej wspólnego niż nam się wydaje. I żeby było całkowicie jasne, to nie są tylko takie ładne metafory. To są twarde dowody, wprost z akademickich periodyków medycznych, takich jak Frontiers in Psychology czy PLS One. Badania neurobiologiczne wyraźnie potwierdzają, że wieloletni trening muzyczny potężnie rozwija tzw. funkcje wykonawcze mózgu oraz wybitną pamięć roboczą. Muzycy niesamowicie dobrze radzą sobie ze złożonym, wieloetapowym rozwiązywaniem problemów. Okazuje się, że to są dosłownie te same zasoby poznawcze, których inżynierowie potrzebują, by wyłapywać błędy w kodzie i tworzyć tak harmonijne, potężne struktury API. I tym sposobem dochodzimy do podsumowania. Widzicie, znając już tę całą ukrytą, wysoce precyzyjną maszynerię, która powstała po to, by bez komercyjnych pośredników chronić czystość edukacji, musimy sobie zadać jedno ostateczne pytanie. Czy przyszłość nowoczesnego nauczania na pewno powinna należeć do korporacji, których algorytmy nastawione są tylko na maksymalizację zysku? Czy może jednak znacznie lepiej wyjdziemy na tym, jeśli ten sektor oprzemy na stabilnej, etycznej i pełnej harmonii inżynierii zaprojektowanej przez samych artystów? Cóż, zostawiam Was z tym przemyśleniem. Dzięki wielkie za uwagę podczas dzisiejszej analizy i do usłyszenia!